Lata 60. kończą wszelkie informacje związane z ową głuchotą Wieniawskiego i od początku lat 70. zaczynają pojawiać się informacje o tym, że Wieniawski gdzieś tam po jakimś koncercie ciężko zachorował albo wręcz te koncerty przerywa. I mamy luty 1871 roku, koncerty w Helsinkach, potem wraca do Petersburga i pisze do swojego przyjaciela, pianisty Antoniego Dobra: jestem chory, silne zapalenie gardła, przez dłuższy czas nie będę mógł pracować, póki mój stan się nie polepszy. W marcu pojadę do Wiednia. Do tego Wiednia nie jedzie, odwołuje koncerty. Potem jeszcze w marcu wyrusza na koncerty w głąb Rosji, czyli trochę choruje, jedne koncerty odwołuje, wyrusza w głąb Rosji, ale niestety widać, jego stan się na tyle nie poprawił, bo tam ciężko zachorował i bardzo długo był przykuty do łóżka. Oczywiście wykorzystywali to jego niezbyt wierni przyjaciele, koledzy i impresaria. I tu mamy przykład pianisty Józefiego, który z nim koncertował. No i niestety, kiedy Wieniawski zachorował, zabrał wszystkie pieniądze, pozostawił go chorego i musiał jego brat Aleksander prosić pieniądze u cara, żeby jakoś Henryka z tego wyciągnąć. Antoni Rubinstein z kolei pisze, że Wieniawski jako człowiek w ogóle nerwowy, co może będzie miało tutaj wpływ zaraz do naszej rozmowy o kolejnych dolegliwościach Wieniawskiego, często nie zjawiał się w konserwatorium i w orkiestrze z powodu niedyspozycji. Wiele jest takich określeń, że Wieniawski jest bardzo nerwowy, wiele sytuacji przeżywa, okłady serca, okłady lodem, ponieważ on wpada w jakiś taki stan dużej nerwowości. Potem jest tournée po Ameryce. To jest właśnie to najbardziej wyczerpujące. Chyba miało to wpływ też na jego stan zdrowia. Wraca w 1974 roku i właściwie od 1975 roku mamy coraz więcej informacji dotyczących tego, że artysta nie domagał. Jest w 40 roku swojego życia, w 1875 kończy 40 lat. Zanim opowiem, jakie ciężkie stany przeżywał od tego 75 roku, to czy, panie profesorze, można wywieść pomiędzy tym okresem od końca lat 60. i do połowy lat 70., kiedy jest mowa o tym, że Wieniawski ciężko choruje, ale pisze o zapaleniu gardła, ale jednak ta nerwowość, te jakieś boleści serca już wtedy się pojawiają. Czy to mogło o czymś świadczyć? No musimy sobie zdać sprawę z tego, że znowu jesteśmy w okresie historycznym, w którym są niesłychanie trudne i właściwie unikalne jakiekolwiek badania, prawda? Na pewno Wieniawski stosunkowo szybko zaczął tracić tolerancję wysiłku fizycznego. To, że był rodegany w sensie psychicznym, to może być pierwotne albo wtórne. Tak. Znaczy może być tak, że mając wrażenie, że ma fatalną kondycję, czy coraz gorszą kondycję, jednocześnie powodowało u niego to rozdrażnienie nerwowe. Poza tym musimy też zdać sobie sprawę z jego niesłychanie trudnej sytuacji życiowo-finansowej, dlatego że on, mówiliśmy, że były lata, gdzie on kilkaset koncertów dawał, prawda? Z tym, że z tego wszystkiego i potem z tego, co wiemy o Wieniawskim, wiemy, że te koncerty to była podstawa jego życia. Tak. I że w momencie, kiedy on odwoływał koncerty, to właściwie był skazany na, no tak jak tu raz wystąpiło, gdzie on został bez środków do życia i jakaś dotacja czy pomoc cara go uratowała z sytuacji właściwie nędzy. Do tego pewnie jeszcze wrócimy, ale koniec życia jego też był taki. Także on te 200 czy 300, trudno mi w tej chwili powiedzieć, koncertów, to było niezbędne do bieżącego życia, prawda? I w związku z tym to jeśli chodzi o ogólną sytuację psychiczną. Natomiast jeśli chodzi o samo serce, to jesteśmy w okresie takim, w którym nie zdajemy sobie sprawy w ogóle z istnienia choroby nadciśnieniowej, nadciśnienia. On mógł mieć nadciśnienie, o czym nie wiedział, bo tego nie mierzono, mimo że nie było żadnych lekarstw, prawda? Dalej.
mógł mieć to, co określamy w tej chwili chorobą niedokrwienną serca, czyli tak zwaną wieńcówką. 40 lata życia to już jest w przypadku ludzi, którzy mają pewną skłonność, prawda? To już są okresy zawałów serca. Teraz tak, czy zawał serca da jakieś objawy? Daje poczucie duszności, bólu. No jest mowa na temat okładów zimnych na serce, prawda? No mógłby to być związane z jakimiś bólami po prostu charakterystycznymi dla niedotlenienia serca. Cały jego dalszy los świadczy o tym, że on podupadł na zdrowiu ponad wszelką wątpliwość z powodu serca. Tak? Dwie były takie choroby, które powodowały, że średnia życia w tym czasie była niewiele większa niż 40 lat. Przed II wojną światową w Polsce była 40 lat długość życia, średnia. Średnia. Licząc tak jest. jakby wszystkie warstwy tak społeczne. Jest. To oczywiście wszystkie, tak, no to oczywiście wynikało z olbrzymiej śmiertelności okołoporodowej, dzieci, prawda, i tak dalej. Wad serca, które były powszechne na wsi. No i przede wszystkim gruźlicy. Wystarczy, jak pójdziemy w Zakopanem Zakopane było polskim Davos, prawda? I tam się jeździło właśnie do słońca, do gór, po zdrowie i stąd tam na cmentarzach wszędzie pełno młodych ludzi, którzy tam jeszcze w sanatorium przeciwgruźliste było w latach 50. w Zakopanem, prawda? Także tutaj całe losy czy wiedza na temat stanu zdrowia Wieniawskiego nie wskazują raczej na to, żeby chorował na gruźlicę. Gruźlica była łatwiej rozpoznawalna, ponieważ przede wszystkim występował kaszel, kryplucie, prawda? No i byli ludzie uczuleni, charakterystyczny był wygląd. W każdym razie gruźlicę rozpoznawano stosunkowo łatwiej, szybciej. Tak, o kaszlu jest mowa pod koniec życia już, prawda? Tak, natomiast kaszel jest jednym z podstawowych objawów, jednym z głównych objawów niewydolności krążenia. Uszkodzenie serca teraz tak. Uszkodzenie serca może być spowodowane przewlekle, na przykład ciągłym niedokrwieniem serca, czyli tak zwaną chorobą wieńcową. Mógł po drodze mieć zawał, czy nawet dwa, prawda? Jest mowa o tak zwanych atakach serca. No, zawał serca to jest nie mniej, nie więcej, tylko zamknięcie jakiejś istotnej tętniczki wieńcowej, która powoduje, że pewien obszar serca ulega martwicy. Tak? No i po tym wszystkim, jeśli ten obszar serca, który ulega martwicy, nie jest, jeśli to zajmuje więcej niż powiedzmy 1/3 serca, prawda, głównej tętnicy, no to się od razu umiera, prawda? Natomiast różnych mniejszych czy większych zawałów można mieć dużo, które po prostu upośledzają funkcję serca. I pogarszają mogą objawiać się na przykład kaszlem po wysiłku, gorszą kondycją. Mowa jest w przypadku Wieniawskiego o pucholinie wodnej. Pucholina wodna to już jest, pod sam koniec życia. to jest ni mniej, ni więcej, tylko to jest objaw niewydolności krążenia, że serce nie jest w stanie tłoczyć krwi. Jest nadciśnienie, zarówno nadmiar wody w płucach, jak i w krążeniu obwodowym, czyli w układzie żylnym. W związku z tym jednym z objawów niewydolności serca, czyli osłabienia serca, które pracuje już coraz gorzej i niewystarczająco dobrze dla naszych potrzeb, jednym z objawów są obrzęki. No, czyli na które wiemy, że Wieniawski cierpiał. Tak. Także niewątpliwie przyczyną podupadania na zdrowiu Wieniawskiego była niewydolność krążenia, która najprawdopodobniej była spowodowana niewydolnością wieńcową, która już w 40 latach, też to jest sprawa genetyki, bo są ludzie, którzy właśnie, mówiliśmy o tych piętach achillesowych, gdzie już w 30 latach życia zawały należą wcale nie do rzadkości, prawda? Oczywiście lekarz, który myśli, tak jak ja w tej chwili, że jest pacjent, ma takie dolegliwości, sięga do, że tak powiem, swojej głowy, jakie to mogły być przyczyny, znajdzie tych przyczyn oczywiście znacznie więcej. Na przykład bardzo, bardzo istotną sprawą, istotnym problemem były wady serca, prawda? Które nie dawały jeszcze dużych dolegliwości w wieku lat 20 latach czy tam 30. No, na przykład wada mitralna serca. Ktoś choruje
No, tych dywagacji może być bardzo wiele. No, ktoś choruje na nawracające ropne zapalenie ucha. Na tym tle dochodzi do choroby reumatycznej. Choroba reumatyczna uszkadzająca serce, uszkadzająca na przykład zastawkę. No i już ktoś ma wadę serca. Czyli tak na dobrą sprawę te uszy mogą mieć na to wpływ. Tak, no ale to są takie Oczywiście, że dywagacje różne od kataru tak, do zawału, tak. ale to one są logiczne, dlatego że jednym z ważniejszych problemów infekcji, przewlekłych infekcji, z tego powodu między innymi była taka wielka śmiertelność tyle wad po wsiach, na wsi, wśród dzieci wiejskich, prawda? Przewlekłe ropne zapalenie migdałków, tak? Nie było antybiotyków, no tego nie można było tego w żaden sposób leczyć. W efekcie czego dochodziło do choroby reumatycznej. Już jest słynne powiedzenie, że choroba reumatyczna w młodym wieku uszkadza serce, w starszym stawy, prawda? Liże stawy, uszkadza serce. W efekcie czego wada serca, która powoduje, że serce 40-latka jest podobne w swojej wydolności jak 60-latka, prawda? Gdybym miał powiedzieć, czy Wieniawski mógł mieć wadę serca i ta wada serca była powodem kolejnego pogarszania jego wydolności serca i w końcu śmierci w wieku 45 lat, byłoby to całkowicie uprawnione. Ale równie dobrze. Równie dobrze mógł być zawał serca, tak. Niewydolność wieńcowa, tak. Wszystko po trochu. W każdym razie uskarża się też na bóle reumatyczne od 75 no, roku. To jest tak chyba, zwane. to wszyscy mają. Nie? Znowu na podstawie tego, że okresowo bolą stawy, to trudno też rozpoznać. Oczywiście. Ale my sobie możemy tak mówić, bo my skierujemy krew do laboratorium i badamy, że ma ktoś podwyższone OB, CRP, czynnik reumatoidalny, jeszcze coś, rozpoznajemy reumatoidalne zapalenie. Wtedy tego nie było. No wtedy jak kogoś tam, nie wiem, przecież każdy z nas po 40 czy po 50 ma różne dolegliwości stawowe, a to boli kolano, a to łokieć, a to coś, ale to jeszcze nie jest choroba reumatoidalna, tak? Także to już są takie bardzo luźne dywagacje. Tak. Jedno jest pewne, że wszystko wskazuje na to, że Wieniawski zmarł na szybko postępującą niewydolność układu krążenia, tak? Na niewydolność serca, co powodowało, że jego serce coraz, że tak powiem, niewystarczająco w stosunku do jego potrzeb prowadziło. Stąd nie miał siły na tyle koncertów, nie mógł przeżyć koncertów, był olbrzymim wysiłkiem fizycznym. Jeśli przeżył jeden, to był w takim stanie, że nie mógł potem następnego, prawda? Czyli w rezultacie to jest klasyczny objaw niewydolności krążenia. Pod koniec lat 70. prosił publiczność, właściwie pytał, czy może grać na siedząco, bo już nie był w stanie fizycznie wytrzymać stojącej postawy. Jest też mowa o jednym z koncertów, że wyniesiono go ze estrady, ponieważ miał nagły atak astmy. Tak to jest określane, czyli po prostu pewnie kaszlu. A to też mogło być związane z sercem, z astmą, w ogóle prawda? znowu bardzo popularnym określeniem, które ciągle jest aktualne, to jest astma oskrzelowa, czyli dychawica oskrzelowa i astma sercowa. Dychawica oskrzelowa, która jest generalnie spowodowana, jest rodzajem choroby alergicznej, skurczu drzewa oskrzelowego na jakieś alergeny, to już nie będziemy szerzej mówić, oraz astma sercowa. Astma sercowa to jest duszność spowodowana niewydolnością krążenia. Kiedy to serce niewystarczająco, szczególnie po wysiłku, nie jest w stanie przetoczyć krwi przez cały układ, przede wszystkim w tym przypadku przez płuca, i dochodzi do zastoju, krańcowym objawem astmy oskrzelowej jest obrzęk płuc. Obrzęk płuc, który jest zagrożeniem życia i który jest krańcowym stadium astmy sercowej. Tak? I teraz jeśli on miał niewydolność serca i to jego serce pracowało zamiast na 100%, pracowało na przykład na 20-30%, to do siedzenia w fotelu to by może wystarczyło, ale do koncertu nie bardzo. No i w związku z tym w czasie koncertu tak samo w pozycji stojącej już nie dawał rady, prawda? Czyli wszystko wskazuje na to, że już nie wiadomo z jakich przyczyn, albo z powodu przedwczesnej niewydolności wieńcowej, zawału serca, bądź ewentualnie wady serca, tego nie wiemy,
U niego serce było w tym wieku, kiedy miał 40 lat, było na pewno tak 60 plus 70. Czyli w nie za bardzo dobrym stanie to serce było. Jest takie wyraźne tąpnięcie, które odnajdujemy w książce Grigoriewa. Pisze on o tym, że 26 grudnia 1876 roku Wieniawski jest po ciężkim ataku serca. I takie pytanie, panie profesorze, gdyby on wówczas trochę przystopował, bo wiemy, że po tournée w Ameryce, kiedy miał zarobić fortunę, oszukano go i właściwie wrócił bez grosza. I potem bardzo gorączkowo, to o czym mówiliśmy, koncertował, żeby zarobić, żeby też opłacić ratę tej słynnej polisy ubezpieczeniowej, którą wykupił dla rodziny. Tego teść od niego wymagał pan Hamilton. I jest w tych jego wypowiedziach do przyjaciół, że on musi koncertować, bo za chwilę będzie ta rata tej polisy, on musi zapłacić, bo inaczej wszystko pójdzie w niwecz i rodzina nie będzie miała zapewnionego bytu. On się w ogóle nie oszczędzał, ale gdyby po tym ataku serca w 1976 roku poddał się jakiejś rekonwalescencji, prowadził zdecydowanie bardziej oszczędny tryb życia, czy to by mogło pomóc?